Niemal 70% powierzchni naszego globu to wszechocean. Morza i oceany dostarczają pożywienia, są źródłem bogatych zasobów dla człowieka i mają decydujący wpływ na klimat. Środowisko morskie, jak całe środowisko naturalne, w którym żyje człowiek, podlega niszczącej antropopresji. Zmieniamy ekosystem morski według własnych reguł, niszcząc jego równowagę. Zgodnie z Agendą 2030 przedstawioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, powinniśmy przede wszystkim dążyć do ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonego rybołówstwa i osiągnięcia dobrego stanu środowiska wszystkich europejskich wód morskich. Wykorzystywanie zasobów morskich oraz ochrona mórz i oceanów wymagają rzetelnych informacji. Instytucje oraz ośrodki badawcze na całym świecie gromadzą i udostępniają dane stanowiące podstawę rozwoju badań i osiągnięć naukowych. Na świecie było podejmowanych szereg inicjatyw. Taką najistotniejszą z naszego punktu widzenia to jest przedsięwzięcie o nazwie SeaDataNet. Był to projekt realizowany w ramach 7. programu ramowego i w tym projekcie uczestniczyło prawie 70 różnych instytucji, organizacji europejskich, których celem było przetwarzanie danych oceanograficznych. Wśród pozostałych międzynarodowych baz danych oceanograficznych najważniejsze to GeoSeas, czyli Europejska Infrastruktura do zarządzania morskimi danymi dotyczącymi geologii i geofizyki, oraz EMODNet, European Marine Observation and Data Network. Wszystkie te bazy oferują ogrom informacji oceanograficznych dotyczących warunków klimatycznych, fauny, flory, uwarunkowań geologicznych, przyrodniczych, morskich zasobów, a także zanieczyszczeń. Jednak w dalszym ciągu wiele cennych danych pomiarowych jest rozproszonych. Brakuje wspólnej bazy gromadzącej w jednym miejscu dane oceanograficzne pochodzące z różnych instytucji. Odpowiedzią na tę potrzebę jest stworzony przez polskich naukowców system ECUDO, czyli Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych. ECUDO to jest taki projekt, który musiał powstać. Musiał powstać dlatego, że w wielu instytucjach gromadzi się dane, bardzo często one dotyczą tych samych parametrów, tych samych zjawisk i one są takie, powiedziałabym, samotne, a niezwykle zyskują na wartości, jeżeli się je połączy. Budżet projektu wynosi 3,5 miliona euro. Finansowany jest z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakłada stworzenie ujednoliconego systemu gromadzącego wyniki badań naukowych oraz dane ze wszystkich dziedzin związanych z oceanografią, będących w posiadaniu instytucji partnerskich tworzących ECUDO. Projekt jest realizowany przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, który jest liderem całego przedsięwzięcia. Instytut Morski w Gdańsku, który stał się częścią Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Pomorska w Słupsku. Wszystkie te instytucje uzupełniają się dzięki swojej unikatowej aktywności naukowej i ogromnym zasobom zgromadzonej wiedzy oceanograficznej. Pierwsze próby tworzenia baz oceanograficznych w Polsce były podejmowane w latach 2012-2015. Powstała wówczas platforma Oceanographic Data Center. W 2014 roku uruchomiono platformę online Instytutu Morskiego Baltic Bottom Base, która udostępnia dane z południowego Bałtyku. Kolejne polskie bazy danych to Centralna Baza Danych Geologicznych oraz Narodowe Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Bazą o dużym znaczeniu w dziedzinie oceanologii jest system SAT-Bałtyk. Zintegrowany system przetwarzania danych oceanograficznych to przykład narzędzia wspomagającego archiwum Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Natomiast system Integry powstał w wyniku realizacji projektu System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej. Projekt ECUDO stanowi nową jakość. Zapewnia gromadzenie danych oceanograficznych oraz dostęp do nich w modelu Open Access.
W zasobach projektu znajdują się ponad 4 miliony zdigitalizowanych dokumentów, które łącznie zajmują około 10 terabajtów danych. Dane trafiają do systemu z wielu różnych źródeł. Są to dane zbierane podczas ekspedycji naukowych na statkach badawczych. Są to dane, które strumieniem płyną z automatycznych urządzeń pomiarowych zainstalowanych w środowisku morskim. Istotną część stanowią dane satelitarne. Oprócz tego do systemu również trafiają dane na temat stanu środowiska, stanu zasobów żywych. Te badania są trudne, kosztowne, żmudne, zajmują bardzo dużo czasu, ale są dla nas, dla oceanologów, ekstremalnie interesujące. Twórcy pracują także na systemach i oprogramowaniu open source, dzięki czemu system ECUDO będzie powszechnie dostępny i nieodpłatny, a opis danych zgodny ze stosowanymi standardami. Komputery muszą mieć miejsce do składowania danych i do tego służą biblioteki taśmowe, macierze dyskowe, ale oprócz tego musi być wytworzone oprogramowanie, które pozwala na przetwarzanie danych. Muszą być zbudowane zasoby informacyjne, jak chociażby słowniki danych, które pozwalają na ustandaryzowanie informacji. Użytkownicy będą mogli korzystać z tych bezcennych zasobów nauki niezależnie od używanego sprzętu dzięki zastosowaniu nowoczesnych aplikacji, takich jak m.in. ECUDO Linked Data Parser. To oprogramowanie umożliwia efektywne przetwarzanie zapytań ze strony użytkowników. System musi przetworzyć tą informację, musi wyszukać odpowiednie dane i następnie użytkownikowi taką paczkę danych dostarczyć. Pierwszym krokiem jest rejestracja. Po zalogowaniu należy skorzystać z wyszukiwarki, która w bazie danych ECUDO odnajdzie wszystkie informacje związane z poszukiwaną frazą. Twórcy bazy zadbali o standaryzację opisów zgromadzonych danych. W wynikach wyszukiwania oprócz samych danych podany będzie komplet informacji dotyczący np. formatu istniejących katalogów i plików czy czasu oraz miejsca przeprowadzonego pomiaru. System ECUDO dostarcza również bardziej zaawansowanych narzędzi pozwalających na wyszukiwanie i dostęp do danych według określonych wcześniej kryteriów oraz rozszerzenie informacji o wybranej już kolekcji danych. Użytkownicy mają możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do danych, ich ponownego samodzielnego wykorzystania do swoich celów oraz wizualizacji za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych. Od wielu, wielu lat mówimy dużo na przykład o eutrofizacji Morza Bałtyckiego i teraz pojawia się taka okazja, żeby wykorzystać dane, które są w różnych instytucjach mierzone, do tego, żeby ocenić ten proces w czasie. Możemy, korzystając z zasobów ECUDO, prześledzić, począwszy od tego, jak promienie słoneczne padają na powierzchnię morza, jak penetrują tą toń wodną, jak są pochłaniane, czyli absorbowane przez rośliny, jaka część tej energii słonecznej jest zużywana na fotosyntezę, a jaka na inne procesy i jaka jest wydajność tej fotosyntezy na różnych głębokościach w morzu. I to wszystko, bardzo starannie zbadane, może nam dać odpowiedź, w którym kierunku i w jakim rejonie będzie się rozwijał ten proces eutrofizacji. Z bazy ECUDO będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani, zarówno jednostki naukowo-badawcze, jak i instytucje rządowe i samorządowe oraz komercyjne przedsiębiorstwa, które są związane z szeroko rozumianą gospodarką morską. ECUDO to jest projekt, który pozwala zintegrować bardzo wiele różnego rodzaju danych dotyczących Morza Bałtyckiego. I te dane są bardzo potrzebne nam, samorządowcom, ale także wielu instytucjom w Polsce. Dzięki temu, że mamy dostęp do danych, które są w jednym miejscu i są zunifikowane w podobnych formatach, gdzie możemy prześledzić ich zmiany w jakichś okresach czasu, no to znacznie ułatwia nam przygotowywanie raportów. Nie musimy szukać ich w wielu miejscach, nie musimy sprowadzać danych do takich samych wartości, żeby były ze sobą porównywalne. Także projekt ECUDO jest na pewno dużą pomocą dla wszystkich instytucji i dla samorządów. Żeby zrozumieć zmianę zachodzącą w ekosystemie morskim i zmiany zachodzące w różnorodności biologicznej, czym się wszyscy w tej chwili przejmujemy, nie ma ważniejszego narzędzia niż korzystanie z archiwum danych, a jedyne takie archiwum dotyczące środowiska morskiego w Polsce oferuje ECUDO, czyli
To jest ta podstawa, która nam będzie służyła do oceny tego, w jaki sposób zmienia się ekosystem morski. Kolejną grupą są przedsiębiorstwa związane z eksploatacją środowiska morskiego. Firmy, jeżeli zechcą prowadzić jakąkolwiek działalność w obszarze związanym z morzem, to będą musiały mieć opinie środowiskowe, będą musiały przekonać społeczeństwo, że swoją działalnością nie będą szkodziły środowisku. Organizacje pozarządowe oraz obywatele mogą uzyskać dostęp do danych oceanograficznych, a zwłaszcza informacji, która z tych danych wynika, dzięki czemu będą mogli zaplanować swoje działania związane z turystyką kwalifikowaną. Prognoza pogody w żeglarstwie jest kluczowa i na podstawie prognoz pogody dobiera się żagle, dobiera się maszty, żeby jak najlepiej wykorzystać wiatr. Prognoza pogody to także informacja dla żeglarzy, dla trenerów dotycząca strategii żeglowania. Strategii żeglowania zarówno jednego dnia, jak i podczas całych regat. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio nasza ekipa Polskiego Związku Żeglarskiego korzystała z wielu różnych prognoz pogody, a tak naprawdę sprawdzała różne modele pogodowe. Natomiast jeden model sprawdzał się najlepiej. Była to prognoza pogody dostarczana dla nas przez Instytut Oceanologii PAN. System jest otwarty i gotowy do przyjęcia danych z innych organizacji, tak aby zwiększyć zasięg i możliwości wszystkich interesariuszy. Przewidziana jest dalsza integracja działań na poziomie infrastrukturalnym i organizacyjnym ze wszystkimi zainteresowanymi współpracą instytucjami. Zależy nam na tym, żeby te wszystkie zasoby, te wszystkie informacje, które nasze instytucje mają, dotarły nie tylko do świata nauki, ale także generalnie do społeczeństwa, które warto byłoby, żeby zdawało sobie sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa morze w kształtowaniu naszych warunków życia. Już dziś potrzeba wielu lat starań, aby poprawić stan środowiska i zatrzymać spiralę zniszczeń. Musimy nauczyć się, jak zarządzać zasobami Bałtyku, by mogły służyć także kolejnym pokoleniom. Środowisko morskie ma wiele do zaoferowania, a projekt ECUDO umożliwi przygotowanie i przeprowadzenie szeregu przedsięwzięć, w tym projektów badawczo-rozwojowych opartych na nowatorskich rozwiązaniach, bez konieczności odpłatnego dostępu do danych dotyczących Bałtyku. Bezpłatny, powszechny i szybki dostęp do informacji za pomocą projektu ECUDO otwiera nieograniczone możliwości realizacji innowacyjnych działań i inwestycji w strefie brzegowej oraz obszarach morskich, mających bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki, konkurencyjności i rynku pracy.